Na metr kwadratowy się podaje, nie? Aha, na metr kwadratowy. Na pewno jest 400 na metr kwadratowy i proporcjonalnie powierzchnia daje nam, jak to jest na przykład 0,2 metra, to będzie... Masz to podłączone na AC czy DC? To jest na AC podłączone, bo DC nie ma dzisiaj. Nie ma DC, słońca nie ma. No nie ma, pokażemy. Ale Czekaj, specjalnie pokażę, żeby nie było wątpliwości. Słuchajcie, mamy pochmurny jak się wchodzi, to temperatura jest taka normalna do życia, bytowania. Natomiast Tak z racji tego, że obok jest 23, to ja wchodzę, mówię tak chłodno tutaj. No. Ale to tylko dlatego, że mam porównanie. I macie tutaj jeszcze wiatrak. Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu i propagowaniem życia poza siecią. Tak? Co? Mam pokazywać, tak? Słuchajcie, nie uwierzycie, bez płacenia rachunków. Zgadza się? To ogrzewanie jest bez płacenia rachunków. Edward, jest tak? No oczywiście. Ono się tak? spłaciło. Ileś razy? Poza tym radocha jest wielka, nie? Bo zawsze sobie robimy sprawy z przyjemności, a mężczyźni bardzo lubią coś tam nakręcać, zwłaszcza wiatraki. Słuchajcie, także tak, na kanale Dobry Projekt zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza siecią i propagowaniem różnego rodzaju rozwiązań, które pozwolą Wam żyć bez płacenia rachunków. Czy to jest możliwe? W teorii wiele rzeczy jest możliwe, ale ci, którzy podejmą próbę wprowadzenia teorii w życie, to okazuje się, że mogą doprowadzić do sytuacji takiej, w której nie będą płacili rachunków, a jeśli nawet im się nie uda, to są w stanie wygrać, ponieważ te rachunki będą po prostu płacili dużo niższe. Jak to zrobić? Za moimi plecami ja czuję, bo jest bardzo ciepło. To jest między innymi jeden z przykładów. Czyli zachęcam na oglądanie innych też odcinków, ponieważ dzisiaj chciałbym rozmawiać oczywiście jak najbardziej o ogrzewaniu i chciałbym rozmawiać z Edwardem, z naszym Edwardem ze Złotowa. Także słuchajcie, tylko bym chciał nie o tych grzejnikach tutaj, które są podłączone pod wiatrak, tylko chciałbym rozmawiać to jest grzejnik tutaj, tak specjalnie tak pokażę. To jest grzejnik, który jest... W próbach się okazało, jakie parametry, zresztą mówiłem wcześniej, jakie parametry powinien mieć grzejnik. To znaczy klienci tego typu ogrzewania sami określili, że oni nie chcieliby mieć 130 stopni, jak w niektórych grzejnikach jest podczerwieni, gdzie dziecko może się od razu oparzyć, albo nawet 100 stopni, bo to jest natura światła. To tak jakby mocnym światłem, reflektorem po oczach dawał i wtedy to światło nie przekazuje za dużo energii, bo punktowo jak gdyby przekazuje energii. Ja doszedłem do wniosku, że najlepiej ludziom sprzedawać czy serwować grzejnik, który ma 55-60 stopni, taki, żeby byli przyzwyczajeni do tej temperatury, żeby się nie bali pod względem medycznym, że im ta temperatura zrobi jakąś krzywdę i na dodatek, żeby dawało suchsze powietrze, żeby dawała sobie radę z wilgocią, żeby dawało sobie radę z grzybami, bo to już mogę śmiało powiedzieć, że ogrzewanie w podczerwieni daje radę sobie z grzybem, nie ma grzyba. No tak jak już mówiłem, pranie schnie w ciągu jednego dnia bez czegokolwiek, co świadczy o niskiej wilgotności względnej. No i dlatego, żeby wrzucić do takiego pokoju jak ten, to właściwie potrzeba tylko 400 W. 400 W i... na wielkość pomieszczenia 400 W? 400 W, jeżeli nie ma dużych mrozów. My tu teraz mamy wszystko pootwierane, oczywiście wszystkie kaloryfery są zimne i w tej chwili na przykład zrobiłem grzejnik, z którego jestem bardzo zadowolony. Tak. I już będę raczej robił duże grzejniki. Już takie grzejniki w ogóle nie występują w handlu. I teraz, żeby 400 W razy na przykład 20 godzin, to jest 8 kWh potrzeba na pomieszczenie. Nie? W tej chwili proszę zobaczyć. Grzeje. Pytanie jest takie, masz to podłączone na AC czy DC? To jest na AC podłączony, bo DC nie ma dzisiaj
Nie ma DC, słońca nie ma. No nie ma, pokażemy. Ale Ja specjalnie pokażę, żeby nie było wątpliwości, słuchajcie. Mamy pochmurny, szarobury, taki ponury dzień. Natomiast skoro tutaj nam to chodzi... Wszystkich stron grzeje. Wszystkich stron grzeje. I teraz specjalnie podzieliłem to na dwie sekcje, że... teraz ładnie. Specjalnie podzieliłem na dwie sekcje, że jak siedzę na tym tapczanie, to po prostu mi się głowa nie przegrzała, a poza tym przyjdzie okres, kiedy już będzie nieco cieplej, to wtedy mnie te 800, bo to jest 800 W. Te 800 W nie będzie potrzebna, tylko 400 W będzie potrzebny. Aha. I to jest Czyli odłączysz połowę wtedy, tak? Tak, wyciągam po prostu, odłączam, ale mogę, ta instalacja jest tak przygotowana, że jak już przyjdzie, będzie dłużej świeciło, to podłączam to na DC. Wszystko podłączam na DC, bo ja mam instalację 230, podłączam na DC. W tej chwili jesteś on-grid. To ten grzejnik jest podłączony to jest z prosumenta. Biorę z prosumenta. Aha, biorę z prosumenta, bo nie ma innej możliwości. Dobrze, czyli tak, ten grzejnik to mamy on-grid, czyli bierzesz prąd z sieci, który wyprodukowałeś wcześniej, odzyskujesz go, tak? Tak A jest. Tutaj na tej ścianie mamy prąd off-grid, ogrzewanie off-grid. Tak, i oczywiście nie ma tu żadnej temperatury. Aha. Jest 22 stopnie. I to jest grzejnik ten tutaj? Tak, jest off-grid, ale ja go mogę podłączyć w każdej chwili na on-grid. Na on-grid do sieci. Dobrze, a w tej chwili jest off-grid i nie grzeje, jest podłączony, bo nie ma po prostu. Jak się włączy, to tutaj jeszcze tu akurat testuję jedną z folii i tam sobie włączam, bo to wszystko jest pootwierane. Tak 45 stopni? Dobrze. 53 nawet na tym. 53, dobrze. Okej. No taka odczuwalna, no tak faktycznie, tak jak pokazuje, tak jest. Taka jest temperatura przyjemna. I to jest na obrazie, jak gdyby. To jest obraz, tak jak, właśnie, żeby może widzowie zobaczyli, jak to wygląda. To jest rama, grubość tego to jest plus minus jakieś 3 cm. No faktycznie, może być 3 cm grubość. Tak? Następna właśnie, to już chyba to widzowie widzieli, ciekawa sprawa, no bo wchodzę do korytarza i czuję zimno. Natychmiastowo, to co mówiłem. To nawet 2 chyba może mieć, może 2,5. O, cieplutko. To chyba ma więcej stopni. Ile to może mieć? Tu jest... Ile masz tutaj temperaturę? No 61, 64 nawet. No to jest, to faktycznie. 64 i natychmiastowo jak się wchodzi z korytarza, czuje się ciepło. I pozostaje to wrażenie w człowieku, człowiek odbiera. Za dużo zimna to jednak różne najróżniejsze formy. Bardzo fajnie masz tutaj zrobione obok w pokoju jeszcze, sprawdzimy, żeby pokazać naszym widzom, bo o co chodzi? Chodzi o to, że jest to fajne rozwiązanie dla kogoś, kto przykładowo chciałby mieć nadal ogrzewanie centralne, czyli CO, tutaj taki typowy grzejnik, który każdy z Was gdzieś tam być może z domu kojarzy, to proszę bardzo, macie grzejnik, a oprócz tego macie kolejny grzejnik nakładkę tutaj. Taką nakładkę. Ona może być dużo cieńsza. Kształt, jak to wygląda, co, jak i tak dalej. To jest piasek, to jest piasek kwarcowy, tak? Z tego co kojarzę. Tak, bo on rozwija powierzchnię. Rozwija bardzo powierzchnię i jest w tej chwili zimny, bo za ciepło wszędzie jest. Ja mogę to natychmiastowo przyłączyć na ogrzewanie. Nie chciałem, żeby internauci byli zdenerwowani moimi gniazdkami. Że ich za dużo jest, że przesadzasz. Tak, w związku z tym je zasłoniłem, ale chodzi o to, że dla dekoratora wnętrz, który potrafi to odpowiednio zaprojektować, może być ładnie, może być tanio i bez tych potężnych kosztów, które w przypadku innych instalacji są, nie? I tutaj... To mamy kolejny grzejnik, tak? Jesteśmy u Edwarda i teraz tak, Edward, żeby była sprawa jasna, jeszcze raz mówimy. Te grzejniki u Ciebie w taką pochmurną pogodę, pomimo tego, że masz dużą instalację fotowoltaiczną, kilka instalacji fotowoltaicznych, łącznie razy ile? Jaka jest moc tych instalacji? Łącznie to jest prawie 30 kW, 20 w on-gridzie i 7-8 w off-gridzie. Ale jak już przekonam się, mogę część instalacji odłączyć, przechodzić w off-grid, ale widać, że nie będzie potrzeby, że
off-grid, ogrzewanie, jak tylko się pojawi styczeń, luty, już te dłuższe dni, to będą grzały wszystko off-gridzie. A to trzeba, żeby sumować. To nie jest tak, że jednoznacznie powiedzieć, że tu zaczynam tak, tu zaczynam siak. Muszę po prostu brać tą energię tak, jak jest z tego nieba. Jak jest, to brać, jak nie, to uzupełniać inną formą energii, czyli off-grid albo on-grid, nie? I tu muszę mieć tą elastyczność. Ile miesięcy w roku jesteś w stanie się zasilać off-gridem pod względem ogrzewania? Off-gridem, no to oprócz miesiąca listopada i grudnia, które są najtrudniejsze, chociaż te są dni ciepłe, no to rzeczywiście 6 miesięcy zgrzewczych przecież. No właśnie, dlatego 3 miesiące, 2,5 miesiąca do 3 miesięcy idzie z sieci? Nie 2,5 miesiąca i to nie w całości, bo są dni jasne, które grzeją. Czyli ja podejrzewam, że jak tak naprawdę to tylko miesiąc potrzebuję. Oprócz tych historii typu tam elektrycznego telewizory i tak dalej, nie? Że muszę wziąć ten prąd i na idealną sinusoidę, bo tam nie mogę sobie tam podłączyć innych tych, nie? To muszę wziąć. Nie możesz wziąć DC. Nie mogę sobie niestety. Nie, pod telewizor nie. Aczkolwiek te grzejniki u Ciebie nie ma problemu, to jest grzejnik, który chodzi i w AC, i w DC. Tak. Chodzi o to tylko, żeby mu dobrać napięcie. A dzisiaj w tej chwili wszędzie tam mieliśmy 23, 24, więc niektórzy już mówią z Bukowiny pozdrawiam, Pawła z Bukowiny. Tak, oczywiście, przyłączam się, pozdrawiam Cię. Bardzo Ci dziękuję za życzenia świąteczne. Także my już publikujemy materiał, już dawno święta minęły, aczkolwiek dziękujemy. Dla niego to już jest Afryka u mnie, także nie będę widział i tutaj na razie nic nie jest włączone. Tak? Bo po co, nie? No trzeba się trochę, zresztą tu łatwo sprawdzić temperaturę, jaka jest. Jest 20. Nic włączony jest 21 prawie. 21 stopni, słuchajcie. Tak. I jest, jak się wchodzi, to temperatura jest taka normalna do życia, bytowania. Natomiast z racji tego, że obok jest 23, to ja wchodzę, mówię tak chłodno tutaj. No, ale to tylko dlatego, że mam porównanie. I macie tutaj jeszcze wiatrak. To jest ognisko. Tu macie wiatrak, także chodzi, pracuje. Niebo pochmurne, w związku z tym, tak jak sami słyszeliście. No. A ten grzejniczek to specjalnie jest zbudowany, on już konstrukcyjnie jest inaczej robiony, ale specjalnie zbudowany, żeby sprawdzać, jak wyglądają kolory na ścianach, żeby też mi nie zarzucali, że coś tam sknociłem. Pewnie sknociłem, bo nie mam zdolności w tym kierunku, chociaż w rodzinie były zdolności artystyczne. Także powinienem coś z siebie wykrzesać. Ale w końcu trafię w właściwy model. Ale ja chcę to zrobić, żeby grzejniki były leciutkie, żeby były pewne, nie takie, że oszukańcze, takie, że zamiast na przykład folii są maty. Firmy popularne jest, niektórzy z naszych znajomych kupili grzejniki i mówią, że jest do kitu, wyrzucają na strych, bo nie grzeją, albo źle grzeją, albo dużo prądu biorą. No bo najczęściej tej wielkości grzejnik, który widzimy nam na ścianie, jak ma 1000 W, to wiadomo, że natężenie promieniowania ma też około 1000 albo jeszcze więcej i wtedy to jest natura światła reflektorowego, czyli świeci w oczy. To jest nie natura światła słonecznego, po którym należy spacerować i się ogrzewać, nie? I to jest zwykłe oszukaństwo, bo to są przewody w izolacji i de facto jak się kupuje grzejnik, to się powinno mieć możliwości sprawdzenia kamerą, jakie jest wnętrze tego grzejnika, czy to jest folia, jaką on ma temperaturę, czy dziecko nie poparzy się, bo jest zupełnie tylko płaska blacha i tak dalej. Także, a ja stwierdzam generalnie rzecz biorąc, że takich optymalnych grzejników, które powinny być na rynku, to znaczy te 55 stopni, jak chcą klienci, o dużo większej powierzchni, bo jednak tej energii trzeba przekazać tych 8 czy 10 kWh do pokoju w ciągu tych tam 10 czy 15 godzin, żeby była ta elastyczność, nie? Ale parametry nie są dopasowane do potrzeb klientów i ludzie się rozczarowują, nie? Także mnie się wydaje, że ja już dobiegłem do końca tego optymalizacyjnego kierunku i
Teraz już będę tylko takie pierdoły robił, jak, za przeproszeniem, taki na przykład grzejniczek, czy w innym kształcie, na przykład pieca kaflowego, jakiegoś innego podświetlanego efektem płomienia. Także podejdziemy, zobaczymy płomień, mózg nam się nastawi, że będzie ciepło i będzie ciepło. I dlatego następne będę robił już takie leciutkie, bardzo leciutkie i z efektem płomienia, że będzie można sobie dostawić gdzieś, ale nie mogą, mogą być też małe, bo dekoracyjnie mogą być małe, nie? Ale uważam, że nie chciałbym tutaj nic innego więcej wymyślać, bo nie ma po co, to się i tak samo wszystko rozwinie. Ludzi na siłę nie można zmuszać do czegokolwiek. Niech sobie budują sposoby ogrzewania, jakie chcą, a niech pomyślą jednak o tym, że Einstein miał rację. Jedynym sposobem ogrzewania jest promieniowanie. To wszystko, co my mamy w środku od kominków, może nie, bo tam jest promieniowanie, ale co my mamy z tych centralnego ogrzewania, z podłogówki i tak dalej, to jest tylko konwekcja, to jest interaktywna izolacja, w której my chodzimy, bo nigdy nie przejdzie ciepło z 22 stopni do 37, jakim ma człowiek. Także powiedzmy sobie szczerze, i to trzeba by ludziom wyłożyć kawę na ławę, że to jest tylko rodzaj izolacji, więc może lepiej zacząć robić izolację wewnętrzną w postaci tam termotorby i tak dalej, nie? Czyli izolację wewnętrzną, żeby pilnować tego ciepła w postaci izolacji w domu. Okej, a teraz tak, czy ja dobrze Ciebie zrozumiałem, że te grzejniki, czyli te maty grzewcze, one są, powiedzmy tak, nie wiem, czy to dobrze ujmiemy, tak? No bo Ty powiedziałeś, że producent takiej maty grzewczej oszukuje tego klienta, mówiąc, że to jest na podczerwień, a to jest zwykły drut grzejny, tak? Dobrze mówię? On też jest podczerwień, bo każde ciało jakiś tam niewielki procent udział. Te moje grzejniki, które są, to ja też mogę tak szczelić, że jak dobrze zaizoluję z tyłu, to jest podczerwień. Energia wydawana jest w podczerwieni w 80%, w 70%, 30% i tak ucieka. A chodzi o to, żeby nie zmarnować to na energię konwekcjonalną, bo jeżeli my będziemy próbowali ogrzewać powietrze, to my nigdy tego powietrza nie ogrzejemy. Bo pamiętajmy, że to są jak gdyby małe kulki z dużą energią i one muszą w coś trafić, żeby się rozładować. Czyli najlepiej, jak mamy taki grzejnik, ustawić go na ścianę. Broń Boże, na lustro, bo ucieknie jak zwykłe światło. Trzeba ustawić na ścianę, najlepiej, żeby to była taka typu, tak jak teraz. Ciężka. Szamotowa. I wtedy masz rację. Faktycznie. Tą energię, którą my nie wykorzystamy, pójdzie na cegłę szamotową. Ona już później zostanie oddana w postaci konwekcyjnej i to już nie będzie taka sprawność, bo przecież ta konwekcja z powrotem ma znów ogrzać. A jeżeli mi bezpośrednio walimy, bez żadnych przetwornic, to ciepło we własne ciało, to jest zupełnie inny efekt, nie? Zupełnie inna sprawność. W tej chwili jest podłączone AC, jeszcze raz tutaj potwierdzamy. Nie, tu nie, aha, przepraszam, tutaj nie. A powiedz mi właśnie, masz przetwornicę. Przetwornica, chodzi, ona teraz pracuje, czy nie? Czy to jest tylko tryb czuwania? Pracuje, ale za duży jest odbiór energii przy takim nasłonecznieniu i nie grzeje. Aha. Musiałbym podłączyć do mniejszego tego. Aha. Ale... A nie, okej, spoko. Jak gdyby, rozumiemy, że skoro nie ma tutaj słońca na zewnątrz, to co najwyżej, ale widzicie, to jest świetny dzisiaj przykład. Wiesz co, ja Ci powiem, że tak dzisiaj fajnie, że pojawiłem się tutaj u Ciebie, bo możemy dzisiaj zaobserwować to, że przy takiej pogodzie film oglądacie nie w dniu nagrywania, natomiast na dzień dzisiejszy, biorąc pod uwagę, że mamy przełom roku, to okazuje się, że ta fotowoltaika nic tutaj nam nie daje. I w tej chwili ten wiatrak okazuje się być bezcenny. Tak jest, to jest jedyne, to jest takie jak te koło, co żeśmy kiedyś pokazywali na wodzie, które zresztą nie było podłączone do prądnicy, a no tak, to jest jedyne źródło energii, tak? Czyli coś, co może nam tutaj tą energię dostarczać. Te najgorsze zimne dni bez słońca, nie? Okej. Pytanie jest takie jeszcze.
czy Ty masz folię, żeby nam pokazać? Kawałek folii. Jaka folia tutaj jest zastosowana u Ciebie? Folii mam dużo, bo ja mam tych różnych folii dużo. Tak. I termofor, i special, i no jeszcze inne są, i red snake'a i tak dalej, bo jednak ważna sprawa to jest ta folia. I ważna sprawa, żeby... To idziemy może zobaczyć. Nie, to jest w piwnicy, ja Ci przyniosę. Dobrze. Okej, mamy folię, mamy to, co jest tam wewnątrz. Mamy folię termoforu. Termofor to znaczy co? To jest firma, tak? Firma. Termofor to jest, ona jest po prostu nawet się przepaliła, dlatego ważną rzeczą jest, żeby odpowiednią folię dobrać. Tu jest folia inna, tam wyciągnięta red snake'a, czyli ta już jest na płótnie węglowe, jest mocniejsza. Nie? No tak jak samochody jest lepszy, gorszy, tak samo tutaj jest wszystko lepsze, gorsze. Ja to między innymi testuję. Czasami w niektórych miejscach i jeszcze jest wiele innych takich folii. Jakiej mocy jest przykładowo? To jest dzielone na sekcje? Jak to w ogóle wygląda technicznie? To jest 400 W na metr kwadratowy się podaje. Nie? Aha, na metr kwadratowy. Na pewno jest 400 W na metr kwadratowy i proporcjonalnie powierzchnia daje nam, jak to jest na przykład 0,2 metra, to będzie 80 W, nie? Czyli po ścięciu jak gdyby tutaj takiego jednego przęsła, tak? No to możemy sobie policzyć, że to jest powiedzmy 1/4 metra, coś takiego, ale tak? jak ją podłączymy, to i tak będzie temperatura na przykład 60 stopni, bez względu na to, jaka będzie wielkość. A dlaczego? No bo takie są parametry oporowe, nie? Elektryczne tego. I że nie ogrzeje to dużych pomieszczeń. Przy napięciu 220 230 będzie cały czas temperatura stała. Okej, dobrze. Dobrze. I to jest jak gdyby niejako plus tego wszystkiego, tak? Tak, że trzeba wtedy sobie tylko dobierać. Wielkościowo. Wielkościowo, umiejscowić to na ścianie i tak dalej, nie? Także i na tym polega i to będzie przyszłość świata. Okej, dobrze. Pytanie jest jak teraz Elon Musk montuje dachy same z paneli fotowoltaicznych. Przecież to nie będą wysyłali. On co prawda ma te swoje magazyny energii, ale powiedzmy sobie szczerze, że to jest bardzo droga impreza, te magazyny energii. Pewnie w jakimś tam w jakiejś tam pojemności będą stosowane, jak ludzie będzie na to stać po prostu, nie? A inaczej to będą te systemy bezpośrednie, zwłaszcza w tych miesiącach przejściowych. Styczeń, luty i tak dalej, kiedy całość energii zużyjemy. Wcale nie musimy wrzucać to do magazynów energii, tylko od razu na urządzenia grzewcze, bo przecież wiadomo, dom pobiera 70% energii, jak gdyby całości domu. Czyli 70% energii idzie na ogrzewanie, więc to będzie szło tak jak u mnie, na ogrzewanie i tyle, nie? A pytanie jest teraz takie jeszcze, powiedz mi, z jednej strony wychodzi przysłowiowy plus, tak? A z drugiej strony 0. Tak mamy to czytać? Nie. No, jak ja to normalnie jest 230 V, ale prądu stałego, czyli jeden biegun jest plus, a drugi biegun jest minus. Okej, czyli powiedzmy, że tu wchodzi plus, tak, a tu wychodzi minus. Tak jest. No dobrze, a jakbym chciał to podłączyć pod prąd przemienny? No to wyciągam wtyczkę z prądu stałego i włączam prąd przemienny. Czyli możesz włączyć tutaj prąd plus i 0 z przemiennego. Nie, to wtedy mogę obojętnie jak podłączyć. Bo, aha, właśnie, bo to jest zasada zamienności. Raz zasuwa w jedną stronę, raz w drugą. Okej, czyli, ale chodzi o to, że w przypadku podłączenia tego do DC, do prądu stałego, to wchodzimy tutaj plusem, a tu minusem, a w przypadku przemiennego nie ma znaczenia. To czy znaczy, tak, czy jak tak? ja mam tak ułożone i podłączę teraz do DC, tak, to i tak zawsze się układa w ten sposób, że jest plus minusem. Aha. To nie ma tak, że muszę specjalnie celować. Chyba, że będę podłączał osobno kable, nie? Ale ja mam to do wtyczki podłączone i wtedy jak podłączam do
do DC, no to do kontaktu mogę tak czy siak, to jest żaden problem. Tak. Do DC też żaden problem, bo to na przykład plus poleci do minusa, ale z drugiej strony. Odwrotnie. Z tej strony to poleci z tamtej Ale strony. ciepło tak samo odda. Tak jest. Tak samo odda. To nie ma problemu, dlatego nie ma problemu, tylko z kontaktu muszę wyciągnąć ten, który jest za tym. I teraz tak, ta folia ona jest umieszczona, czyli ta folia jest promiennikiem podczerwieni, tak? Ona. Tak, ale jest skierowana na metal, najczęściej na metal, żeby tak. Bo ja miałem na różnych tych, mam nawet przecież na tworzywa sztuczne i tak dalej, nie? Także, ale najlepiej wychodzi na metal. Czyli tu jest przykład, że w środku jest ta folia, za tym, to jest metal tutaj? Tak. To jest metal. To jest metal. To jest blacha ocynkowana. Blacha ocynkowana w miarę możliwości najcieńsza, jaka była możliwość? 0,5%. 0,5 mm. 0,5 mm. Ale jeszcze lepsza jest aluminiowa, a teraz już alucynk produkują, blachy alucynkowe, nie? Tak. Także to jest bez problemu, ale jeszcze dodatkowo powierzchnia jest rozwinięta. A miedź? No miedź też jest bardzo dobre. Tylko że za drogo. Aluminiowe mam. Ja kupuję, teraz próbuję stosować aluminiowe, nie? Bo one są leciutkie. Aha, okej. I bardzo dobrze przewodzą przewodność, nadają się do promieniowania właśnie. Dobrze, czyli jak gdyby dosłownie blacha dotyka tą folię. Bez pęcherzy powietrza. Czyli ty ją przyklejasz, czy po prostu tylko ją przykładasz? Ostatnio ją przyklejam. Przyklejasz. Jak przykładam, to mogą być gorsze efekty. Okej, bo nie dotknie i nie przewodzi. Tylko że później jest przy naprawie gorzej, bo jak już przykleję, to już nie oderwie. Okej. A tak, to jak dobrze przylega, to nie muszę przyklejać, jakby się coś stało, to wtedy... No ale ostatnio nawet miałem taką drobną awarię na Red Snake'u, ale się okazało, że to nie folia, tylko przełącznik się podpalił. Trzeba wywalić przełącznik. Dobrze, a co za folią? No bo dobrze, mamy już jest folia. Zwykle izolację. Jakąś wełna cienka. Poliuretan, wełna na przykład z kominków jest bardzo fajna. Chodzi o to, żeby ukierunkować tę podczerwień w jedną stronę. Żeby to była rzeczywiście podczerwień, bo jak z tyłu ją nie ukierunkuje, no to pójdzie na ścianę i koniec. Nie? Czyli oddasz połowę w tą stronę, połowę w tą stronę? Muszę pilnować, żeby wchodziło do środka. Okay. I dlatego nawet jak wieszam na ścianie, to zawsze jest szczelina 1 centymetra. Czyli, żeby zawsze tutaj z tyłu była pusta przestrzeń pomiędzy ścianą, tak jak wieszasz, powiedzmy, obraz, to też specjalnie celowo robisz... Centymetr. Co najmniej jest centymetr różnicy. Dlatego, że szkoda tej energii. Okej, czyli specjalnie po to jest ten centymetr różnicy, po to, żeby tworzyć tutaj izolację i żeby pozwolić, czyli powiedzmy, tak, jesteśmy realistami. 85% na pokój, a 10 czy tam te 15 w ścianę, powiedzmy, tak? Nawet jeżeli to pójdzie w ścianę, to bez przesady wiadomo, że to od razu nie wyjdzie nam na zewnątrz, tylko zatrzyma się na ścianie, trochę ją podgrzeje i tyle. Natomiast cały szkopuł w ogrzewaniu podczerwienią, jeśli dobrze rozumiem, polega na tym, że to ciepło, cząsteczki tego ciepła mają w ciebie przysłowiowo uderzyć. Przywalić, jak naboje energetyczne, jak naboje energii. Zresztą światło jest właściwie najważniejszą częścią kuli ziemskiej, całej naszej atmosfery, dlatego że, powiedzmy sobie szczerze, że najważniejsza reakcja to jest reakcja fotosyntezy, czyli dwutlenek węgla plus woda plus światło i od razu powstaje nam tlen, zjawisko fotosyntezy i powstają nam glukoza, czyli związki, które są pokarmem dla roślin i tak dalej, nie? Ale to jest reakcja endotermiczna. Czyli jak pobieramy to światło, to światło jest inicjatorem całej tej reakcji, nie? I dlatego światło jest najważniejsze w tym wszystkim, bo ono przenosi przy okazji energię, nie? I daje życie biologiczne, i my też powinniśmy z tego skorzystać, a my się troszeczkę zaplątaliśmy, bo się bawimy w jakieś urządzenia, maszyny i tak dalej, piekielnie drogie, na których wszystkich nie stać. I w ten sposób świata nigdy nie oczyścimy z tych spalin, z tego wszystkiego.
bo niestety trzeba cały czas fabryki tworzyć. W Polsce teraz się tworzą ponad 3 fabryki pomp ciepła, nie? Tych naprodukujemy tych urządzeń i tak dalej, a tu wystarczy zwykła folia i nic więcej. Okej. Jeżeli ktoś... O, proszę bardzo, w lustrze. Nagramy się w lustrze. Edward, jeżeli ktoś ma ochotę zakładać sobie u siebie w domu pompę ciepła, to my zawsze mówimy, że każdy powinien u siebie we własnym domu założyć takie ogrzewanie, jakie uważa. Ponieważ nikt nikogo do niczego nie przekona. Tak jest. Wołami, mułami nikogo nie zaciągniemy nigdzie, wręcz odwrotnie. W związku z tym zachęcamy wszystkich tych, którzy mają wolne 50-80 tysięcy, niepotrzebne, to wtedy, żeby kupili pompę ciepła. Jak mają niepotrzebne 500, 1000, 5000, to żeby założyli sobie takie ogrzewanie, tak? Jak mają jeszcze dodatkowo niepotrzebne 50-100 zł, to do mierzenia wilgotności pomieszczeń, żeby kupili sobie taki miernik. Ustalili właściwy komfort. No. Jeszcze jest, myślę, że prawda jest w naszych warunkach tam, gdzie więcej osób głosuje. Nie w rozumie, tylko w rękach. Ale to słuchaj, to jest zasada demokracji, tak? Czyli demokracja jest taka, w rękach, że jak mamy ileś osób, to większość ma rację. Czyli większość ma rację. Róbcie tak, jak większość. Tak, nie musicie robić tak, jak wy uważacie. Możecie robić tak, jak większość uważa. Jest. No nie? Teraz tak jest. Teraz tak jest. Okej, my akurat się śmiejemy z tego względu, że jesteśmy z Edwardem wolnościowcami, po pierwsze. Tak. Jesteśmy, tak? Żeby była sprawa jasna. Ja nawet się czuję, że jestem czarownikiem, bo ze światła czaruję sobie ciepło. Z wiatru, ze światła. Z wiatru czaruję sobie ciepło, tylko się martwię, że wszystkie te władze polityczne, wszystkie te sejmy uzurpują sobie prawo do dawki energii, którą możemy pobrać i za wszystko biorą podatki. Ziemia nam daje określoną ilość energii, a od razu się znajdują firmy, które narzucają nam podatek za pobranie pewnej ilości energii i zrobienie czegokolwiek. I to w tej chwili to głównie się opiera nie na badaniach, nie na udogadnianiu w życiu ludziom, tylko na tym, żeby tak zrobić ustawy, żeby jak najwięcej z tego, co dostajemy od ziemi, od słońca, od tych surowców naturalnych, żeby to opodatkować. Żeby oni mieli z czego żyć. I to jest smutne. To jest smutne. Pozwolę sobie tutaj nie zubożyć tego dzisiejszego spotkania, wywiadu z Tobą o żadne słowo, które wypowiedziałeś. Tak. Z tego względu, że z Edwardem w wielu kwestiach się zgadzamy. Jest wiele kwestii takich, w których lubimy sobie podyskutować. Jestem zwolennikiem tego, że ludzie chcą dobrze, oni jak gdyby chcą i myślą, żeby zapewnić nam tutaj dobre warunki, wszystko i tak dalej. Różnie później to wychodzi. Chęci są takie, a później rezultat tego bywa różny. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, że byliście z nami, że nas oglądacie. Bardzo się cieszę, że jesteście, że nas oglądacie i też, że mamy dla kogo tworzyć. Tak? No bo wiesz, tak, jakbyśmy sami sobie tutaj do siebie tylko gadali, to tak mało. A tak jeszcze mamy odbiorców, czyli można powiedzieć, że jest taki wyższy cel jeszcze tego, tak? Czyli nie tylko, że sobie pogadali chłopaki, jak się spotkali, tylko jeszcze można skorzystać. Jak właśnie się chce, można skorzystać. Podzieliliśmy się wiedzą. Tak jest. Bez podatku. Trzymajcie się w takim razie i co? Widzimy się na kolejnych odsłonach. Do miłego. Cześć, hej.